Na temat zbrodni katyńskiej w czasach komunistycznych niewiele mówiono. Ja tę wiedzę posiadałam, przekazał mi ją mój ojciec, który od najmłodszych lat mówił mi, że oprócz Niemiec napadł na nas również Związek Radziecki i że Rosjanie zabili mojego dziadka. I ja tę tajemnicę utrzymywałam. Dziadek mój Polskę kochał od dziecka, Polskę, której nie było na mapie. Miał dziadka powstańca styczniowego. Ten dziadek powstaniec tłumaczył mu, że chociaż tego kraju nie ma, ale skoro umierali za niego ludzie, to znaczy, że on w sercach ludzi istnieje. I mój dziadek w to uwierzył. To jest tak, że kształcił się, kończył studia, ale zawsze miał świadomość, że jeżeli przyjdzie taki moment, że będzie trzeba walczyć o nieistniejący kraj, to on akurat będzie należał do tej grupy aktywnej młodzieży, która to zrobi. Potem przyszły legiony i on z wielką dumą przypiął polskiego orzełka. Był bardzo dumny, że z tym polskim orzełkiem na czapce walczy za Polskę. Gdy wybuchła II wojna światowa, mój dziadek był już rezerwistą. Miał 40 parę lat, już odszedł z wojska, był notariuszem w Łódzku. Budował sobie dom w Stanisławowie. Kiedy przyszło powołanie do wojska, bronił Kowla. Schwytano go do niewoli. Kilka miesięcy później zapukało do drzwi NKWD. Wcześniej babcia dostała list z Kozielska, gdzie dziadek informował, że żyje, że ma się dobrze, że zapewniał o tych, że kocha i że pamięta. No i liczyli, że się spotkają. Listy pozwolono pisać żołnierzom dlatego, żeby mieć dokładny adres ich rodzin. Nie ten, który mogliby podawać, tylko jeżeli wysyłali list, to wiadomo było, że ten list jest wysyłany do najbliższych i później po tych adresach NKWD trafiło do rodzin. Dziadka zastrzelono 10 kwietnia 1940 roku. Był wpierw w Starobielsku, po czym był w Kozielsku. I z Kozielska jechał bydlęcym pociągiem do Smoleńska. Widział kopuły cerkwi w Smoleńsku. To prawdopodobnie był ostatni widok, który widział. Miał numer identyfikacyjny 100. W 1943 roku odnaleziono jego ciało. Leżał obok generała Smorawińskiego, swojego przyjaciela z Krakowa, obok generała Bohaterewicza i obok kolegów, legionistów. Rozpoznano go po legitymacji Virtuti Militari, którą zdobył za obronę Polskiej Górki pod Kostiuchnówką. Większość jego kolegów, z którymi był na froncie I wojny światowej, z którymi potem budował Polskę, II Rzeczpospolitą, zginęła w Katyniu. O katyńskim Marszu Cieni dowiedziałam się dzięki rekonstruktorowi, który wcielił się w mojego dziadka. Napisał do mnie maila, że bierze udział w katyńskim Marszu Cieni i że jest postacią Andrzeja Hałacińskiego, mojego dziadka, i że czuje się szczęśliwy i dumny, że to będzie robił. I ja wtedy miałam takie poczucie, że ten dziadek w jakiejś mierze zmartwychwstał, bo był dla mnie postacią abstrakcyjną. Wtedy nagle się okazało, że będzie szedł po ulicy człowiek, który będzie nim, będzie odgrywał jego rolę. Poszłam obejrzeć katyński Marsz Cieni i miałam wrażenie, jakby taka zmartwychwstała armia szła. Współczesne budynki, ludzie pijący kawę w kawiarniach, życie toczy się dalej i nagle w to wchodzi ta dawna rzeczywistość. Ci ludzie są prawdziwi, żywi. Jak oni idą przez krakowskie przedmieście, stają w różnych miejscach, są czytane listy tych ludzi do żon. Ta rzeczywistość dzieje się jeszcze raz. Ona się za każdym razem odgrywa nie tylko na warszawskich ulicach, ale też w umysłach ludzi. Daje widzom moment takiego zastanowienia się nad przeszłością, nad tym, czym jest życie i czym jest dla nas Polska, bo wszyscy ci ludzie oddali życie za to, żebyśmy mogli dzisiaj sobie spokojnie żyć.
To jest bardzo interaktywne, jak oni idą po ulicy. To jest coś takiego, że wielu ludzi się pyta, turyści stają, pytają się, what's going on? I to jest tak, że wtedy można przez chwilę przystanąć i pomyśleć, no właśnie, co się wydarzyło. Przez tyle lat zakłamywano historię, a my o tym pamiętamy, o tych zdradzonych ludziach, zdradzonych również jeżeli chodzi o pamięć, bo przecież ta prawda była niewygodna ani dla aliantów, ani dla Związku Radzieckiego, który tu przez tyle lat miał swoje wpływy. Nad tymi ludźmi posadzono sosny i nad tymi ludźmi zawieszono kotarę niepamięci. I teraz oni nagle idą po tych ulicach, żywi, prawdziwi, mają imiona, nazwiska i zawdzięczamy im coś bardzo konkretnego. Wolność. Moja rodzina jest o silnych tradycjach i korzeniach patriotycznych. Dziadek Michał zginął w czasie powstania styczniowego. Mój tatuś, czyli Józef, żołnierz wrześniowy, walczył w obronie przeciwlotniczej, potem Syberia i pierwsza dywizja Wojska Polskiego, cały front od Lenino po czeską Pragę, Budziszyn. Mamusia, łączniczka Armii Krajowej, obwodu Kuropatwa, czyli Kraków. Wszyscy gdzieś chyba w mojej rodzinie byli patriotami. Może różnie rozumiano ten termin, ale zawsze gdzieś na sercu była ojczyzna. Ale tak naprawdę to czujemy w rodzinie i chcemy, żeby inni też tak to czuli. Nie żeby nas to peszyło, to ma nas napawać dumą. Niektórzy tak mówią, stare czasy, po co to wspominać? Tym bardziej powinniśmy jeszcze wykorzystać każdy moment, że żyją jeszcze ci, którzy coś przeżyli, którzy walczyli, którzy budowali nasz kraj. W okresie licealnym człowiek był niespokojny, szukał prawdy, której wówczas nie było. No to gdzieś tam jakieś przekazywaliśmy sobie informacje o Katyniu, do końca niesprawdzone. Ktoś słyszał w domu taką wersję, ktoś taką wersję. W liceum niewiele się mówiło na ten temat, a jeśli się mówiło, to mówiono nieprawdę. Nawet o tym, że Niemcy wymordowali Polaków, też niewiele mówiono, choć to była wówczas jedyna słuszna linia. Wtedy, kiedy zaczęło się to drążenie tej tematyki, to jeszcze przedwojenny profesor historii, profesor Szywała, opowiadał o Katyniu, ale z prośbą, aby nie mówić o tym nigdzie. No ale to trudno tak, prawda, młodzieży powiedzieć, bo jak wylecieliśmy na przerwę, to natychmiast komentowaliśmy to. Natychmiast się to doniosło do dyrektora. Dyrektor wezwał rodziców. Mój ojciec też był wezwany na taką rozmowę i w domu była potem rozmowa. Ja się z nim kłóciłem, że to nieprawda, że to Niemcy zamordowali, ale on to ucinał krótko. Ale ja tam byłem. I ja byłem zdziwiony. Ja o tym nie wiedziałem, że mój tato był w Katyniu. A mój tato po 4 latach gehenny poprzez łagry syberyjskie trafił do 1. Dywizji Wojska Polskiego i potem 30 chyba stycznia 1944 roku władze polityczne sowieckie zarządziły, żeby przewieźć polskich żołnierzy do Katynia i pokazać im miejsce mordu katyńskiego i przedstawić to jako mord niemiecki. Nawet za dużo nie musieli tam aranżować, bo Sowieci, strzelając w tył głowy polskim oficerom, strzelali z amunicji niemieckiej i z broni niemieckiej. Amunicja Gecko, a więc łuski były. Podrzucono tam naturalnie jakieś gazety z późniejszymi datami, prawda, żeby to pasowało. I mój tatuś do końca chyba swojego życia, tak myślę, był przekonany, że jednak sprawcami mordu byli Niemcy. No, dzisiaj wiemy, że błądził, że nie znał prawdy. No, z drugiej strony dzięki Bogu, że był tam tylko jako obserwator, a nie jako ofiara.
Dlaczego te marsze katyńskie? No te marsze katyńskie to się wpisują w całokształt przywracania pamięci wielu słowom, by już nie były pustymi słowami. I Katyń jest jednym z elementów tej prawdy historycznej. Najtrudniejszym może nawet. Największą radością dla mnie to jest osobisty sukces, że w tym marszu udział bierze młodzież. Oni świetnie nawiązują kontakt z rodzicami, z babciami, z dziadkami, przeszukują szafy, wyciągają ciuszki, które będą pasowały na rok 1940. Na początku, jak przymierzają mundury, to są śmichy, chichy, o, a zobacz jak wyglądasz, ale czapka ci na uszy. I jest taki moment, że są już w mundurach i oni się zmieniają. I chłopcy w mundurach stają się mężczyznami i są poważni, skoncentrowani. Tu w Wolsztynie idę jako polski oficer, pułkownik dyplomowany Alfons Wojtkielewicz. W tę rolę się wcielam, w tę postać. To postać z mojej rodziny, odległej ze strony mamy. Dla mnie to jest olbrzymie przeżycie. To jest tak wielki ładunek emocjonalny, że ja czasem idę i nie wiem, co się dzieje obok. Rakowiecka. To więzienie zostało zbudowane jeszcze za czasów carskich. Był areszt śledczy, ale ta historia tragiczna, taka krwawa, to są lata powojenne, kiedy żołnierze polskiego podziemia niepodległościowego, antykomunistycznego trafiają tam i są to twardzi żołnierze, nie do zastąpienia. Witold Pilecki, major Łupaszka, major Zapora. To są jakby takie ikony tego, ale tych osób było o wiele więcej. Wiemy, że około 300-400 zostało tutaj zamordowanych właśnie strzałem w tył głowy, tą metodą katyńską, po strasznych torturach. Jest ściana śmierci postrzelana, gdzie w tym miejscu po prostu wykonywano wyroki. To jest niepodważalne. Odnajdujemy takie miejsce po szubienicy, właśnie karcery, ale też jest taka wystawa Dowody zbrodni i tam są pokazane rzeczy, które ci więźniowie z Rakowieckiej mieli przy sobie. I to w sumie też pokazuje trochę, tak przypomina ten Katyń. Te medaliki, te guziki, jakieś fragmenty szczoteczek do zębów, jakiś fifek, okulary. To, co mnie porusza i co nakłada na siebie te dwie historie, to są guziki, które przetrwały. I tam też guziki przetrwały tą śmierć. Guzik katyński to jest guzik z orłem w koronie, a te guziki, które są na Rakowieckiej, to są guziki groszkowe. To są guziki noszone przez żołnierzy Wehrmachtu, przez żołnierzy SS. One pokazują właśnie, że więźniów traktowano, polskich bohaterów, polskich żołnierzy, właśnie w taki sposób, zrównując ich z Niemcami, upokarzając ich. Czy można bardziej kogoś upokorzyć? Właśnie, że wkłada mu się, polskiemu żołnierzowi się wkłada mundur żołnierza, którego on zwalczał. I to jest takie miejsce takiego bólu, cierpienia namacalnego. No. Chodzimy wśród tych cel, gdzieś funkcjonuje w tym na co dzień, nie? W takim miejscu śmierci, miejscu jakiegoś też takiej niezłomności. I dla mnie też ci oficerowie, którzy zostali zamordowani w Katyniu, też są dla mnie żołnierzami właśnie, może nawet w jakimś sensie przez lata wyklętymi w tej pamięci, ale którzy są też niezłomni, bo oni zginęli dlatego, że nie zdradzili Polski, nie wyrzekli się jej. To nikt tego nie akcentuje, ale oni mogli iść na współpracę z Sowietami, a nie zrobili tego. Dlaczego zginęli w Katyniu, w innych miejscach? Dlatego, że nie dali się złamać. I o tym trzeba pamiętać, o tym trzeba mówić.
co mi się splata też z tą historią katyńską. Na pewno ten strzał, gdzie na Rakowieckiej strzelano w tył głowy tym polskim żołnierzom. No i jak padają te strzały, w sumie my tak klękamy między tymi podkładami, jesteśmy nakrywani takim czarnym kirem przezroczystym. To jest taka powłoka ziemi, śmierci. Jakby już nie widzimy takiego pięknego nieba nad nami, niebieskiego, tylko jesteśmy przykryci czymś czarnym. Nie? Pokazywana symbolicznie śmierć, w sposób wymowny. Jeden z uczestników marszu opowiadał mi, jak klęczał i padł strzał i jemu odpadł wtedy orzełek z czapki wojskowej, z rogatywki. Struchlał wtedy. Po prostu no tak coś się tam dzieje takiego, że coś, co nas przekracza w tym marszu. Ma to swoją jakąś taką wymowę. Zresztą każdy, kto idzie w tym marszu i z każdym jakby porozmawiać, to myślę, że każdy go odbiera jakoś na swój sposób, inaczej. Mam wrażenie, że coraz głębiej. Tam jest troszkę, te emocje są może tak nawet stopniowane wyżej, nie? Że idziemy, a na końcu te osoby, które idą pierwszy raz, dla nich to jest szok, że to tak się kończy, nie? No i też muszę o tym powiedzieć, że to, co jest dla nas ważne i wpisało się na stałe w tą historię katyńskiego Marszu Cieni, to była katastrofa smoleńska. Mówię o tym zawsze z jakimś takim przejęciem, dlatego że w tym marszu miały iść konkretne osoby, które zginęły w samolocie. No i tak się stało, że katastrofa nastąpiła w sobotę rano, a my mamy marsz w niedzielę następnego dnia. I co mamy robić? Ale widzieliśmy, że trzeba, że nie możemy tego zatrzymać, nie możemy tego cofnąć. No i poszliśmy. I to był jedyny marsz, gdzie nie było między nami tych oficerów NKWD. Oni nie chcieli, po prostu ci koledzy powiedzieli, że oni nie zakładają tych mundurów. I to, co było w tym marszu takie szczególne, to była sytuacja w ogóle przez nas niezamierzona. My tak gdzieś sobie wyznaczyliśmy godzinę 15, że wychodzimy o tej godzinie i idziemy i stoi jakby taki szpaler warszawiaków. Policja nas tam wpuszcza w ten szpaler, a tam są na ulicy rzucone tulipany. I te tulipany nie były dla nas, one były dla Lecha Kaczyńskiego, który właśnie ludzie czekali na ten jego powrót, na ten karawan, ale przepuszczono nas i szliśmy. I tego nie zapomnę, jak te tulipany po prostu trzaskały nam, tak pękały pod butami tymi wojskowymi. Nie? Takie zgniataliśmy. I to było dla mnie takie, że ta nasza jakby droga z tym Smoleńskiem się tak skrzyżowała. Tak wyszło. No. I przeszliśmy, nie czekaliśmy na tą trumnę, szliśmy po prostu dalej swoją drogą. Nie? Szliśmy pod pomnik poległym i pomordowanym na wschodzie. Właśnie, gdzieś pamiętam, w jednym kościele zobaczyłem taką inskrypcję zmarłych i było napisane pokój ich cieniom. I właśnie, że my jesteśmy katyński Marsz Cieni. W jakimś sensie myślę, że ci oficerowie są obecni, my się za nich też modlimy. To jest im też potrzebny ten marsz, tak to odczuwam, nie? Tak to odbieram, nie? Że czujemy się gdzieś spadkobiercami tej pamięci. I traktujemy to bardzo poważnie. I dopóki będziemy mogli
upamiętniać, to będziemy szli i będziemy ten marsz organizować. Nie odpuścimy tego. Jest to jakąś naszą misją, że my pokazujemy i w tym marszu, i na Rakowieckiej ludzi, którzy nie dali się złamać. I to jest w tym wszystkim piękne.